Przyszła pora, aby ten kolorowy obraz zyskał dodatkowe elementy właśnie dziś. Dziś na tle tego obrazu, który jest jeszcze w trakcie tworzenia, powiem Wam kilka słów o tym, jak działa na mnie energia drzew. Drzewo jest takim symbolem człowieka, używanym często w psychologii. Korzenie, czyli to czerpanie z wnętrza ziemi, historii, tradycji. Tu wprawdzie nie ma korzeni na tym obrazie, ale jest pień, który jest właśnie tym łącznikiem między korzeniami a górną koroną. To ten kręgosłup naszych działań, to jakby wszystko to, na czym opiera się nasz rozwój. To jakby droga, która wiedzie nas do wyższych sfer. Korona drzewa natomiast symbolizuje to, co osiągamy, to, do czego dążymy. Liście, gałęzie pną się w górę. To mogą być nasze cele, to mogą być nasze osiągnięcia. To jest pewna metamorfoza człowieka. Od dołu wzrastamy ku górze, umacniamy się, rozwijamy i kierujemy ku słońcu. Jaki związek ma ten obraz z drzewami? Zaraz Wam opowiem, a mianowicie mam pomysł, co do niego dodać i będą to właśnie gałęzie, liście. Zobaczycie w kolejnych etapach. Kolorystyka związana jest z energią czakr i kolejność i układ również jest celowy. Od czerwieni przez pomarańcz, żółty, zielony, turkus, indygo, fiolet. Chcę dołożyć elementy, które jeszcze bardziej wzmocnią przekaz. Więc uszykuję teraz pędzle i farby i zrealizuję swój pomysł i dopiero ten obraz nabierze mocy i symboliki, bo wiecie, że ja bardzo lubię dodawać intencje i symbolikę do moich obrazów. Mam już rękawiczki, mam już koncepcję. Byłam na spacerze, przytulałam się do drzew. Mieszam farby, które tutaj już są. Użyję szpachelki, pędzla. Startujemy. Plotę zarówno korzenie, jak i pień, jak i liście w ten właśnie obraz. Dlatego, że kolor czerwony i czakra korzenia symbolizuje właśnie tą stałość, tą taką pewność, stabilność, nasze jakby pochodzenie, historię przodków, czyli coś, co jest bardzo mocno powiązane jakby z symboliką korzeni. Czyli to, jak stoimy na ziemi, jakie mamy połączenie, jak silni jesteśmy. Zobaczcie, jak korzenie tych drzew łączą się ze sobą, tak jak faktycznie łączą się tymi podziemnymi kanałami i tam tworzą jakby nowy świat. Korzenie symbolizują również związek nas z samymi sobą. Drzewo to jeden z symboli o najbogatszym znaczeniu. Zobaczcie, jak ten obraz się zmienia. Od korzeni przez pień i liście i na etapie czakry gardła pojawiają się kwiaty, czyli zaczynamy wypowiadać to, co czujemy. I ten obraz przepełniony symboliką koloru, bijący energią czakr, tym razem w tym kierunku, od korzeni aż do pełni jasności i otwarcia się na wszechświat. Kończyłam na kwiatach, które pojawiają się w momencie, gdy nasza energia bardzo dobrze umocniła się już w czakrze gardła i może iść do świata. Jesteśmy w stanie powiedzieć to, co chcemy. Jesteśmy w stanie żyć w prawdzie, w zgodzie z tym, co czujemy. Mówimy o tym, chcemy to wyrażać, potrafimy to wyrażać. Praca jest sucha. Dziś kolejny etap i dodawanie nowych kwiatów, dodawanie kolejnej porcji energii do tego obrazu. Wiecie co, to się może wydać dziwne,
ale czuję taki dreszczyk emocji, jak maluję, nagrywając ten film dla Was, bo przecież nie wiem, jaki będzie finalny efekt. Tworzę to bardzo spontanicznie. Jest gdzieś z tyłu głowy ta myśl, że boję się, żeby tego nie zepsuć. Oczywiście nagrywam to, więc mogę tego filmu nie pokazać tego obrazu, ale nie o to chodzi. I sam proces malowania, tworzenia, bez takiego finalnego właśnie wyglądu i wyobrażenia tej pracy w głowie, tylko takie spontaniczne tworzenie właśnie w tej chwili, powoduje, że jestem taka podekscytowana i ponieważ już jest coraz bliżej końca prawdopodobnie, to troszkę czuję takie w środku emocje, jakbym robiła coś mega istotnego. To jest mega istotne dla mnie, ja to bardzo lubię. Nie ma być to stresujące, ma być to przyjemne, ale ponieważ obraz bardzo mi się podoba, chciałabym finalnie być z niego naprawdę w pełni zadowolona. Mam nadzieję, że mi się to uda. Maluję dalej. Coś Wam pokażę. Została mi ta zielona farba. Nie chcę na siłę gdzieś coś dodawać i przyciemniać. Ona mi wyschnie i będzie nie do wykorzystania. Wiem, że czekają mnie kolejne prace i bardzo chętnie używam tych końcówek do zamalowania jakiegoś innego płótna. Wczoraj farby, które mi zostały, wykorzystałam i po prostu użyłam jako podkład. I z tym zielonym zrobię tak samo. No widzicie, że teraz już mnie ponosi. Ale właśnie tak lubię tworzyć, właśnie tak spontanicznie. I tak, właśnie tak. Ma to być namalowane ręką. Ekwilibrystyka trochę. Słuchajcie, ale teraz jest taki poziom już ryzyka fest, bo trzymam pracę w ręce. Jakby mi teraz spadła, to jest po obrazie. Ale ponieważ powiedziałam Wam, że robię tak jak czuję, to wszystko jest ok i robię tak dalej. Wszystko jest dobrze. A może dlatego, że te kolory symbolizują czakrę korony. Wysoki, najwyższy poziom naszego rozwoju, najwyższy poziom zrozumienia, odwagi. Może dlatego tak odważnie właśnie to robię. Mogłabym wziąć pędzel, ale ja czuję, że powinnam to zrobić w ten sposób. I nic na to nie poradzę. No dobra, bo już czuję, że gdzieś tutaj dotykam do stolika. Gdzieś tu już za bardzo mnie ponosi. Już jest ryzyko zniszczenia obrazu. Muszę się pohamować. Teraz musi obraz troszeczkę wyschnąć. Powieszę go kawałek wyżej. O! Okej. I teraz tak, to będzie wyzwanie, bo wrócę do malowania gałęzi, pnia, korzeni, wzmocnię te akcenty jeszcze i trochę jestem przerażona, czy nic tu się złego nie wydarzy, jak dodam te elementy. No ale nic.
jedziemy. O, teraz już nawet trochę odważniej robię je grubsze. Nasze fundamenty, nasze połączenie między tym, co na dole, a tym, co na górze, musi być silne. Musi utrzymać nas, nasze pomysły. Jesteśmy częścią naszej historii, jesteśmy częścią świata, Ziemi i czerpiąc tą energię, możemy rosnąć w siłę. Ten obraz uważam za skończony. Ja wiem, że w moim przypadku bywa różnie. Niespotykany obraz przedstawiający energię płynącą z centrum Ziemi, z centrum czakry, podstawy i rozchodzącą się do wszechświata. Kwiaty symbolizują nasz rozwój, piękno, mocne korzenie i gałęzie, cele i naszą drogę, a korzenie to, z czego czerpiemy siłę. Mam nadzieję, że obraz Wam się podoba. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Pa! Jest gdzieś z tyłu głowy myśl, że boję się, żeby tego nie zepsuł. Przechodzimy dalej. Dodam kwiaty, czyli bezpieczne.